Cześć. Dzisiaj zrobimy piwo imbirowe. Piwo imbirowe to lekki, ożywiający napój, idealny na lato i bardzo prosty do zrobienia. Podstawowy napój robi się z imbiru, z cukru i wody. Poza tymi dwoma składnikami nie trzeba niczego więcej, teoretycznie. My dzisiaj zrobimy bardziej rozbudowany i szybszy przepis, ale teoretycznie mając imbir, on już zawiera odpowiednie drożdże i inne składniki, które będą same się fermentować. Więc teoretycznie, jeżeli kupimy bio-imbir, i ważne, żeby był bio, ponieważ bardzo często imbir jest poddawany jakiejś obróbce, która zabija te wszystkie drożdże, bakterie, które są na nim. Jeżeli nie kupimy wersji bio, to ten zwykły imbir jest wysterylizowany i nie zawiera tych rzeczy, które później rozpoczną fermentację. Więc trzeba kupić bio, żeby to działało. I tylko z bio mi zadziałało. Imbir taki zwykły ze sklepu niestety nie działa sam z siebie. Teoretycznie wystarczy trochę imbiru do słoika starkować, dodać odpowiednią ilość cukru, wody i zostawić to na około tydzień, 5 dni około. I to powinno wystarczyć do zrobienia startera. On zacznie się tam pienić, będą szły bąbelki, będziemy mieli bardzo fajny. Wtedy tarkujemy resztę imbiru, dodajemy cukru, robimy z tego syrop, studzimy i zamykamy w jakichś butelkach, dolewamy tego startera, to zacznie fermentować i będziemy mieli już docelowy napój. My zrobimy trochę bardziej zaawansowany przepis, gdyż nie będziemy robić tego startera, gdyż przygotowanie samego startera trwa tydzień. Później można go odświeżać, trzymając go w lodówce i dosypując tylko cukru i imbiru regularnie, żeby on cały czas fermentował, ale my skupimy się tym razem na zrobieniu trochę inaczej, gdyż wykorzystamy imbir, cukier, do tego będzie cytryna, limonka, żeby zrobić jeszcze bardziej orzeźwiający i odrobinę miodu. I zrobimy z tego syrop. A drożdże wykorzystamy nie takie ze startera, tylko typowo zwykłe, takie do piwa, winiarskie. Można też pewnie kuchenne, domowe wykorzystać. Każdy rodzaj drożdży ma inny smak, więc trzeba poeksperymentować, co nam najbardziej smakuje. Co do drożdży, ja używam takich turbo fruit, które pozwalają na szybką, czystą fermentację, która zachodzi w 5-7 dni. Maksymalnie można uzyskać 18%, ale tutaj będziemy oczywiście o wiele mniej. One są od razu spożywką, więc nie trzeba nic dodatkowo dodawać. Więc to jest taka jedna paczka uniwersalna, którą używam do swoich nastawek. I co do tych procent, maksymalnie można uzyskać 18 z tymi. Każdy rodzaj drożdży pozwoli nam uzyskać inne. I do tego się używa takich urządzeń, cukromierzy, które pozwalają określić, jaki procent będzie miał docelowy nastaw. Więc ogólnie tu się używa BLG. W zależności jest od 0 do około 30 tutaj na miarce. I te BLG oznacza, ile cukru jest w danym roztworze. Najczęściej 10 BLG to 10% cukru na litrze wody. Więc jeżeli mamy litr wody, dodamy 100 g cukru, będziemy mieli 10 BLG. I tym możemy zmierzyć nasz docelowy nastaw. Teoretycznie tutaj nie będziemy musieli się tym posługiwać, gdyż te składniki mają bardzo mało cukru. Jedynie miód i cukier będzie miał cukier, więc nie musimy mierzyć, bo możemy bardzo łatwo obliczyć z proporcji. Ale jeżeli będziemy robić jakieś nastawy z jabłek, z winogron czy z czegoś, to bardzo często musimy zmierzyć sobie, gdyż nie wiemy, ile sok na przykład z winogron będzie posiadał cukru w sobie. I może nam wyjść całkiem inny docelowy roztwór. Więc my wykorzystamy cukier i miód. Miód dla smaku, tak samo cytryna i limonka. I tutaj mam bio-imbir, który zaraz starkujemy. Mam tutaj tarkę, pojemnik i imbir, który starkujemy i później przeniesiemy go po prostu do garka. Tak więc tarkujemy imbir. Ja to zrobię raczej na małych oczkach i trzeba pamiętać, że imbir jest dosyć włóknisty, więc często dosyć trudno go tarkować. Ja tarkuję go razem ze skórką, gdyż ona nic nie przeszkadza, a obierać jest dosyć ciężko imbir. Więc tak wygląda starkowany imbir już. Starkowałem około 100 g, pojemnik miałem na 150, około 50 nam zostało. 100 g zostało starkowane. Ogólnie ilość tego imbiru zależy od tego, jak bardzo intensywnie imbirowo ma to smakować. Ja będę robił około 5 litrów roztworu, więc te 100 g wydaje się optymalne do tego, żeby połączyć tą ostrość imbiru, jego smak z innymi składnikami, jak cytryna, limonka, miód. Więc bierzemy sobie te 100 g imbiru i dajemy do garka na razie. Następnie wyciśnimy limonkę i 2 cytryny. Ten nastaw robię bardziej kwaskowaty, żeby był bardziej taki letni, dobry na upały, więc tutaj będzie 1,5 limonki około i 2 cytryny. Używam zwykłego wyciskacza do cytrusów. Co już dodam.
pestkami czy innymi rzeczami się nie przejmujemy tutaj. Ten roztwór i tak będzie odcedzony, zanim trafi do odpowiedniego pojemnika. Teoretycznie limonkę i cytrynę można też dodać później, można dodać od razu do syropu. Ja od razu dodaję wszystko. 2 cytryny może wydawać się, że to jest całkiem sporo i do tego 1,5 limonki. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę, że będzie to aż 5 litrów końcowego roztworu, to wydaje się, że to jest optymalna ilość. Możliwe, że cytryny nawet więcej bym dał w momencie, gdybym nie dawał limonki. Teraz użyjemy wagi. Waga się przyda, żeby określić, ile będziemy mieli cukru. Jak zobaczymy na naszym cukromierzu, jeżeli osiągniemy na przykład 10 BLG, to będziemy mieli między 4 a 5% alkoholu. Jeżeli będziemy mieli 20, będzie między 9 a 10. Jeżeli 30, będzie to około 15-16%. Więc teoretycznie można założyć, że połowa tych BLG przekłada się na procenty. Więc jeżeli zrobimy 20% cukru tutaj w naszym roztworze, to osiągniemy około 10% alkoholu. Tutaj będziemy robić piwo, więc będziemy bardzo mało tego cukru dawać na start. Następnie przez około 3-4 dni zrobimy fermentację w dużym słoju. Mam taki balon duży, 5-litrowy. Zrobimy 3-4 dni fermentacji tam, następnie przelejemy to do butelek i w butelkach dokończymy fermentację, żeby napój był gazowany. I ten gaz będzie automatycznie się wydzielał sam podczas fermentacji, będzie powstał dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla przez to, że nie będzie gdzie miał ujść, to będzie zwiększało się ciśnienie w butelce i po osiągnięciu pewnej wartości ciśnienia w butelce ten dwutlenek węgla zacznie się wchłaniać w roztwór i sam się nagazuje nam. Nie będziemy potrzebować żadnego specjalistycznego sprzętu. Stawiamy tutaj nasz imbir z cytryną i limonką. Na start dolejemy wodę, żebyśmy wiedzieli, więc mamy 0. Tutaj mam litr wody i tutaj mam cukier. I teoretycznie na 10 BLG, czyli 10% tutaj rozpuszczonego cukru, czyli będzie 100 g cukru, litr wody, da nam około 4-5%. My chcemy pewnie trochę mniej, żeby było to lekkie, orzeźwiające, więc przyjmijmy sobie, że będziemy osiągać około 7-8, więc potrzebujemy 70-80 g cukru na litr wody. Więc teraz ten litr wody wleję do naszego roztworu, z którego powstanie syrop. Tutaj jeszcze 50 g brakuje, więc dolejemy. I jest, mamy ponad litr. Potrzebujemy 50 g cukru. Zacznę od dania miodu. Może sam miód nawet wystarczy, nie będziemy musieli dodać cukru. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Mamy piękny listy miód, który dodajemy. 1 łyżka to około 20 g z tego co widzę, więc dodamy może samy miód. I trzecia będzie 60 g niecałe. I to pozwoli nam osiągnąć około 3-4% alkoholu w docelowym roztworze. Bierzemy, mieszamy to, więc tutaj osiągniemy około 3-4% przy użyciu naszych drożdży, więc dokładnie to wymieszamy na razie i musimy to zagotować. Gotujemy jakieś 10 minut, żeby ten syrop zrobił się fajny, może być trochę gęstszy. Możemy go też spróbować, nie powinien być mocno słodki. I następnie wszystko przefiltrujemy, wlejemy do balona z wodą, dodamy wody zwykłej, można użyć źródlanej z kranu, więc widzimy się za chwilę, jak zagotuje nasz syrop. I tutaj mamy jeszcze parujący garnek z imbirem. Wszystko nam się ładnie tutaj zagrzało i mamy tu już dodane około 50-60 g cukru, ale na litr to miało być. Ale my robimy 5 litrów roztworu, więc potrzebujemy więcej cukru. Tak więc teraz wykorzystamy już biały cukier i tutaj mamy 1 litr i około 50 g miodu. Będziemy mieć 5 litrów, więc potrzebujemy jeszcze 4 jednostki, więc bierzemy, dosypujemy 200 g cukru. Te 200 g cukru wsypiemy tutaj do roztworu, wymieszamy wszystko. Mamy 210 nawet, tutaj musimy być idealnie dokładni. Na szczęście, więc bierzemy, przesuwamy sobie garnek z powrotem, wsypujemy cukier. Wsypujemy go do wrzątku, więc powinien bardzo szybko nam się rozpuścić i bez problemu. Tym bardziej, że nie jest to jakaś duża ilość. Później jeszcze będziemy mieli 5 litrów pozostałego roztworu, więc to ładnie nam się rozejdzie. Pewnie jak spróbujecie tego, to będzie bardzo, bardzo intensywne w garku. Jednak nie musicie przejmować, bo jednak 5 razy to będzie rozcieńczone, 5-krotnie. Ja tutaj zrobiłem dosyć mocno kwaśne, jak próbowałem, więc będzie fajne, orzeźwiające, cytrynowe. Miejmy nadzieję, że wyjdzie w stylu lemoniady gazowanej. Możemy to odsunąć kawałek. I teraz mamy balon. Mam taki balon z wodą, jeszcze pusty, będzie tutaj woda razem z tym roztworem, 5 litrów się mieści. Do tego mam takie sitko metalowe, dosyć drobne i do tego mam też lejek.
taki i tu jest też plastikowe dodatkowe sitko. Więc to będzie jedno na drugim. Zostawię włożone tutaj i będziemy wlewać. Ale najpierw dolejemy tutaj od razu trochę wody, więc wleję tutaj na start około litra wody. Przyjmę od razu lejka i wlewamy litr wody. Ja używam wody z kranu, jednak jak będziecie robić wersję z naturalnymi drożdżami, nie z sklepowymi jak ja teraz robię, to prawdopodobnie będziecie musieli użyć jakiejś wody źródlanej w butelkach albo mineralnej ze względu, że drożdże tamte mogą sobie nie poradzić, nie są tak wytrzymałe te dzikie. Tak więc teraz musimy przelać gorący roztwór. Tak więc mamy lejek, mamy sitko i przelewamy wszystko do naszego pojemnika. Trzeba nalewać stopniowo. Już się wypełnia trochę. I teraz wlaliśmy całość. Tutaj mamy odcedzone na sitku i musimy dolać jeszcze wodę do pełna. Czyli zostały nam tutaj 2 litry są już wlane, jeszcze 3 litry dolejemy. Tak więc dolewamy pozostałe 3 litry wody. Tutaj jest pierwszy, tutaj drugi i tutaj dodajemy ostatni. Tak więc mamy cały roztwór i temperatura był wrzątek, dodaliśmy 4 jednostki wody więcej, więc już cały roztwór nie jest tak nagrzany, ma bardzo ładny kolor, taki cytrynowy, limonkowy i możemy przygotować drożdże. Będziemy korzystać z drożdży tych turbofrut, o których wspominałem. One bardzo szybko fermentują, są od razu spożywką i po prostu działają świetnie dla mnie. Więc najlepiej je przygotować sobie oddzielnie w kubeczku. I pytanie, ile się ich dodaje? Można dodać według instrukcji, ale teoretycznie niezależnie ile tego dodacie, tyle będzie dobrze, bo jak dodacie za mało, to po prostu będziecie dłużej czekali, aż się rozpocznie fermentacja, a jeżeli dodacie idealnie, to po dniu, 2 wystartuje wszystko, a jeżeli dodacie za dużo, to w ciągu paru godzin cała fermentacja już wystartuje. Więc tutaj przygotujemy. Wystarczy rozmieszać z wodą i dolejemy do tego nastawu. Ważne jest, żeby nastaw nie był za ciepły, bo drożdże umierają w około 40 stopniach, więc jeżeli będziemy mieli powyżej 40 stopni, może nam nie udać się roztwór i dodamy tak naprawdę martwych drożdży i nic nie zacznie fermentować. Więc teraz przygotujemy drożdże. Więc mamy nasz pojemnik z wodą. Ja tutaj mam około 100 ml. Dodaję na oko tak około 4-3 gram po dodaniu. Wystarczy to zamieszać i chwilę poczekać. One powinny zacząć się delikatnie pienić. To wszystko jest tak samo jak przy pieczeniu ciasta drożdżowego, tylko tam dodajemy mleko, mąkę, cukier i czekamy, aż drożdże zaczną się pienić. Tutaj jest podobnie. Tyle, że nie potrzebujemy nic więcej, bo jest już pożywka, a cukier zaraz dostaną z naszego 5-litrowego roztworu. Więc tutaj już nasze drożdże są ładne, białe. Jest roztwór, jest trochę bąbelków, kilka po brzegach, one mocno pienić się nie będą, więc nie mamy co liczyć tutaj na fajerwerki, że tak powiem. I po prostu dolewamy nasze drożdże do docelowego roztworu. Możemy wziąć butlę, zamieszać. I teraz ogólnie są 2 rodzaje fermentacji, alkoholowa i octowa. My nie chcemy mieć octu, więc musimy zabrać dostęp do tlenu. Tutaj mam tak zwaną bezpieczną butelkę, ale nie będę z tego korzystał, gdyż nie chcę, żeby mi wystrzeliła, plus nie chcę już teraz zgazować. Chciałbym, żeby ta fermentacja zaszła, a później będziemy gazować bezpośrednio w butelkach. Więc się kupuje takie korki. Kupuje się, one są takie gumowe, miękkie, można je dowolnie odkształcać. Do tego kupuje się rurki, do których się wlewa wodę. Ogólnie można to też zakryć czymś, żeby tylko mogło się powietrze ulatniać lub nie. Można wsadzić jakąś rurkę i zakręcić to. Tą rurkę wsadzić do kubka z wodą. Ogólnie musimy odciąć dostęp do tlenu, ale nie możemy jakby zabrać możliwości wydostawania się tlenu. Więc najlepiej kubek z wodą, jakiś, ogólnie wodę, na przykład tutaj do rurki wlejemy wodę, więc z tej strony gaz będzie uciekał i tu będzie się wydostawał. Więc tak, nakładamy to, tu nalewamy trochę wody, montujemy to i to powinno wystarczyć. Więc widzimy się za 2-3 dni, żeby zobaczyć efekty. Tak więc minęły 2 dni, odkąd nastawiliśmy nasze piwo imbirowe i jak możecie zobaczyć, jest już w ładnym kolorze, ładnie też musuje, więc jest idealne, żebyśmy mogli zacząć je przelewać. Dzięki temu drożdże są wszędzie, w całym tym nastawie, więc przelejemy je po kolei do butelek i zostawimy już do nagazowania do samego końca. Butelki mam takie z zawleczkami. One są najlepsze, bo pozwalają w razie potrzeby też trochę tego gazu upuścić i z powrotem je zamknąć, więc mamy pewność, że nie wybuchną. Ja mam też jedną butelkę plastikową, gdyż mam tylko 7 takich butelek z zawleczkami i butelka plastikowa po napoju gazowanym. Trzeba pamiętać, żeby było na pewno po napoju gazowanym,
bo ten plastik jest trochę inny, jest grubszy, więc wytrzyma ciśnienie, jeżeli to się nagazuje. Będzie też łatwiej w plastikowej obserwować, więc ogólnie można robić w szklanych, można robić w plastikowych. Każda z tych butelek ma swoje wady, zalety, więc ja robię trochę tak, po prostu to, co mi zostanie, zleję już do tej. Wszystko jest już umyte, cały blat jest wysterylizowany i będziemy przelewać. Do przelewania posiadam taką pompkę i ta pompka pozwala po prostu bardzo szybko przelewać to wszystko. Zanim jednak zaczniemy przelewać, zrobimy proste badanie zawartości cukru, żeby określić, ile to czasu będzie się jeszcze gazować, i w razie potrzeby do tego dodamy trochę więcej cukru, żeby na pewno nam ładnie zrobiło się gazowane, chociaż prawdopodobnie nie będzie potrzeby tego robić. Napełnimy teraz pierwszą butelkę i od razu z tej butelki przelejemy sobie trochę tutaj, żeby przygotować nasz test cukru. Przelejemy najpierw do pierwszej butelki część roztworu, następnie przeprowadzimy test przy wykorzystaniu tuby i zmierzymy zawartość cukru, która pozostała, i będziemy mieli pewność, czy coś jeszcze potrzebujemy robić. Tak więc pompujemy powoli. Jest napompowane. Możemy to wyjąć, obrócić do góry nogami i nie powinno nam ciec. Wstawię w międzyczasie to do butelki, żeby nic nam się nie zmarnowało. Teraz zrobimy szybki test. Nalejemy trochę tego tutaj. O, dokładnie. I możemy wykonać test, ile jeszcze cukru zostało. Za dużo nalałem. To się zanurza i możemy tutaj zobaczyć, na ile. Zanurzyło nam się na około 5 BLG. 5 BLG pokazuje, że to będzie 1% alkoholu, który został, więc nie musimy dokładać ani trochę. Powinno być to idealnie, więc możemy w tym momencie przelewać do butelek. Przelewamy tak do 3/4, żeby została odpowiednia ilość powietrza, żeby ten gaz mógł się zbudować i żeby butelki nam po prostu nie strzelały. Możemy codziennie sprawdzać i odrobinę otwierać, przytrzymując to, wypuszczać powietrze i zamykając ponownie. Dzięki temu mamy pewność, że nic nam nie wystrzeli. Tak więc przelewamy pozostałe butelki, tak żeby wszystkie nam się napełniły, i robimy to przy pomocy tej pompki. Już kolejną, od razu możemy zamknąć. Pyk. Ta pompka jest bardzo wygodna i jest lepsza od takiej zwykłej rurki grawitacyjnej, którą trzeba zaciągnąć, gdyż ta wymaga grawitacji. Ten pojemnik musielibyśmy mieć wyżej, ten niżej, to ciężej zatrzymać, trzeba mieć taką klemerkę albo zaciskać to palcami, a w ten sposób mamy bezproblemowo, że to tylko leci wtedy, kiedy pompujemy. Więc mamy pełną kontrolę nad tym, ile się tego nam naleje. Dlatego też nam nic się praktycznie nie rozlewa. Z takich ciekawostek, jak kupujecie takie coś, to musicie pamiętać, żeby wziąć odpowiednią butelkę z odpowiednim wielkości gwintem, gdyż mam dwie butelki mniejsze, takie 3-litrowe i litrową, i ta szyjka butelki jest za wąska, żeby to weszło, więc mam też taką rurkę grawitacyjną i niestety nie mogę używać tej pompki, która jest bardzo wygodna. Skończyliśmy przelewać, tak więc mamy tutaj całe 7 butelek napełnione do 3/4. Ładnie musującym, nie wiem, czy będzie widać w kamerze, ale ładnie musującym piwem imbirowym. Tutaj mamy butelkę plastikową. Widać, że jeszcze piana się pojawiła, jak wstrząśniemy. Jest więcej tej piany, ładnie się gazuje. I w ciągu paru dni teraz powinno to nabrać jeszcze więcej gazu i zachować w płynie bezpośrednio, gdyż będzie wystarczająco duże ciśnienie. Te butelki szklane polecam otwierać. Codziennie sprawdzać ciśnienie w nich, żeby nam nie wystrzeliły, nie wybuchły. Tak samo w butelce plastikowej będzie można po prostu ścisnąć, będziemy wiedzieć, czy coś się dzieje, czy nie. I dodatkowo, jak już będzie trochę przepracuje, to można wsadzić się do lodówki, wtedy nabierze jeszcze lepszego smaku. Ten gaz się trochę bardziej skondensuje w samym napoju, gdyż będzie inna temperatura i wymagane będzie mniejsze ciśnienie, gdyż niższa temperatura sprawi, że będzie łatwiej ten dwutlenek węgla wchłaniać. Więc tak. Widzimy się prawdopodobnie za kilka dni, kiedy już to napęcznie i będziemy mogli otworzyć i zobaczyć, jaki jest wynikowy napój. Tutaj mamy piwo po 2 tygodniach, od kiedy stało. Możemy je otworzyć. Codziennie spuszczałem trochę powietrza, dopóki nie przestało. Jak widzimy, strzeliło dosyć mocno. Możemy otworzyć. Widać nawet lekki unoszący się dym. Nie wiem, czy widać bąbelki. Powinno być już widać. I możemy przetestować.
Przyjmujemy mocno gazowane, dosyć klarowny efekt końcowy. Piwo imbirowe wyszło bardzo dobrze. Na dole mamy jeszcze lekki osad po fermentacji, ale sam efekt jest bardzo, bardzo dobry. To piwo wyszło wytrawne. Żeby było bardziej słodkie, trzeba albo wcześniej przerwać fermentację, albo użyć słabszych o wiele drożdży, które w niższej zawartości alkoholu będą umierać. Więc można wykorzystać drożdże piwowarskie albo przygotować samemu imbirowy starter i go wykorzystać.